Cześć, tu Sino-Reporter dla Chin w pigułce. Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie to już drugie wydarzenie w ostatnich 12 miesiącach, kiedy całe Chiny z zapartym tchem w piersiach obserwują lądowanie samolotu. Jednak w przeciwieństwie do przylotu Meng Wanzhou, córki dyrektora Huawei'a, które odbyło się w atmosferze chwały, zwycięstwa i szczęścia, lot przewodniczącej Izby Reprezentantów USA wywoływał w Chińczykach poczucie hańby, smutku i oburzenia. W dzisiejszym filmiku nie będę deliberował nad następstwami politycznymi tej wizyty. Skoncentruję się nad tym, jak zwykli Chińczycy odebrali przylot Nancy Pelosi na Tajwan tuż po jej lądowaniu i krótko potem. Chiny nie uznają Tajwanu za osobny byt, a władze Tajwanu w oczach Chin to separatyści. Gdy więc zaczęły się pojawiać doniesienia o ewentualnej wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie, chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i media państwowe krytykowały USA i ostrzegały wielokrotnie, że spotka się to z ostrą reakcją Chin. Przed wizytą social media zasypywały filmiki i zdjęcia pokazujące gromadzenie się wojska w Xiamen, a Zhao Lijian, rzecznik MSZ, mówił, że jeśli wizyta się odbędzie, Chiny podejmą zdecydowane działania, by bronić swojej suwerenności, integralności terytorialnej, a armia nie będzie czekać bezczynnie. Jakie to będą działania? Poczekamy i zobaczymy, kiedy wyląduje, mówił z groźbą w głosie. Niektórzy, bardziej krewcy, tacy jak Hu Xijin, były redaktor naczelny Global Times, sugerowali, że może należy zestrzelić samolot spikerki. Mimo to Nancy Pelosi wylądowała bez problemu na lotnisku w Tajpej późnym wieczorem 2 sierpnia. Chiński Twitter, czyli Weibo, był tak przeciążony, że jego serwery padały kilkukrotnie. Jakie były reakcje internautów na to wydarzenie? Portal opinii Obserwator pisał, że Tajwańczycy budzą litość, bo nie wiedzą, co na siebie sprowadzają. Stany tylko biorą od Tajwanu, a Tajwan wszystko im daje. Ameryka chce, żeby Tajwan przelał za nich krew. Ofiarował pieniądze i poświęcił przyszłość. Wpis szybko usunięto, bo większość komentarzy była bardzo krytyczna, jak na przykład ten. A my nie jesteśmy godni politowania? Codziennie jesteśmy robieni w balona. Generalnie internauci byli zdziwieni brakiem zdecydowanej reakcji władz. I co teraz? Co dalej? Pytał użytkownik tuż po wylądowaniu Pelosi na Tajwanie. Przyleciała i co dalej? No i co dalej do cholery? Staliśmy się właśnie pośmiewiskiem całego świata. Cały świat się z nas śmieje. Bardzo się boję, że pewnego dnia Chińczycy przestaną wierzyć rządowi. Obcy najeźdźcy znowu nas poniżają. Złość, rozczarowanie, a nawet wielki wstyd to normalne ludzkie reakcje. Najważniejsze co dalej. Wypieranie rzeczywistości i poddawanie się po małym niepowodzeniu to prawdziwa porażka. Dobrzy w gębie, ale ich słowa nie mają znaczenia. Wszyscy to widzimy. Inne reakcje to smutek, złość, rozgoryczenie, ale nie zabrakło też miejsca na żarty. Chiny potrafią tylko potępiać. Jako oddany partii Chińczyk czuję utratę twarzy i wstyd. Ciężko to znieść. Ale się wkurzyłem. Spadaj, stara wiedźmo. Było mi strasznie smutno, jak widziałem masy młodych Tajwańczyków witających ją. Czemu oni jeszcze nie przejrzeli na oczy? Dostaliśmy po twarzy. Co począć? Nie widzę nadziei. Poza smutkiem nic nie czuję. Czas spać. Idźmy spać. Jutro rano trzeba wcześnie wstać na koronatesty. Spać. Gorąco dzisiaj. Będzie przyjemniej po włączeniu klimatyzacji. Napisał użytkownik, sugerując, że emocje zostały zbytnio rozpalone. Czy tych, którzy przez ostatnie 2 dni mówili na Weibo, że Pelosi na pewno nie przyleci, bolą teraz policzki? Baba wylądowała już na lotnisku Songshan. W social media pojawiło się też trochę dziwnych filmików chińskich patriotów, którzy przez utratę twarzy przez państwo rozpaczali nad sytuacją i policzkowali się. Albo w ramach przegranego zakładu, że Nancy Pelosi nie przyleci, albo pokazując, że właśnie zostali poniżeni. 不看了，关了手机，睡觉。 Internauci, którzy oczekiwali, że dzięki temu wydarzeniu Tajwan zostanie zjednoczony, mocno się zawiedli. Zaczęli też drwić z poprzednich wypowiedzi swoich władz i ironicznie obwieszczać zwycięstwo nad USA. Wygraliśmy! Wygraliśmy! Świętujmy! Znowu wygraliśmy! No tak, ojczyznę trzeba bronić ustami, a nie bronią. Stanowczo potępiamy. Znowu zaczynamy czekać i patrzeć? Klauny z MSZ.
I co oznacza poczekamy, zobaczymy? Rzecznik MSZ na to. Poczekamy i zobaczymy, jak zamkniemy usta internautom. Przez cały lot nie było obstawy naszych samolotów. Nie było też ostrzeżeń. Wznieciliście serca ludu, a teraz potępiacie? Po pół dnia poruszenia czas na potępienie? Nie atakujecie, to nie atakujcie. Nie trzeba udawać, że wygraliście. Przegraliście tę bitwę, to się do tego przyznajcie. Dzisiaj w końcu zrozumiałem, co znaczy nie należy rzucać słów na wiatr i po owocach ich poznacie. Nie mam dziś słów, serio, brak mi słów. Nie róbcie nas z balona. Jeśli nie będziecie atakować, to przestańcie ujadać. Wstyd mi za mój kraj. Wkrótce jednak zaczęły się pojawiać też wpisy wspierające państwo i krytykujące temperamentnych internautów, którzy nie rozumieją, że zestrzelenie samolotu oznaczałoby wojnę z USA. Celem Chin jest odzyskanie Tajwanu, nie wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Dla nikogo nie byłoby dobrze, gdybyśmy naprawdę zaczęli z nimi wojnę. Dopiero wtedy byście przeklinali, że państwo wpędziło was w otchłań cierpienia. Wierzmy w nasz kraj, wierzmy w partię. Ci, którzy mówią o utracie twarzy, keyboard warriorzy, którzy mówią o rozpaczy, czy bylibyście szczęśliwi dopiero wtedy, kiedy Pelosi by zginęła na Tajwanie? Wszystkie decyzje państwa są podejmowane w rozsądny sposób, biorąc pod uwagę szerszy kontekst, a nie tylko chwilę uciechy. Powrót Tajwanu to niełatwa rozgrywka, której każdy ruch jest ważny. W odpowiedzi na tę zmianę narracji i internautów, i rządu niektóre osoby czuły się oszukane, bo przecież miało być zupełnie inaczej. Moje przemyślenia o dzisiejszym wieczorze. Od początku myślałem, że Stara nie odważy się przyjechać, ale przyjechała. Nawet patrząc na trasę lotu, myślałem, że nie przyleci. Potem usłyszałem o starcie Su-35, myślałem, że ją zatrzyma. Potem wylądowała, a Weibo padło. W zagranicznym internecie drwili z nas. Jak wróciłem, to Weibo też odżyło. Byłem zaskoczony, bo wszyscy wkurzeni ludzie dostali miano szpionów. Rozumiem, czemu nie zestrzelili Pelosi, ale ta fala propagandy wyniosła nas za wysoko. Popularna opinia rano. Strzelać do niej, zjednoczyć Tajwan. Wieczór. Co taki szybki do wojny, ty szpionie? Tak wygraliśmy, że ho ho. Pierwsza fala komentarzy była wywołana przez oficjeli. Różne poczekamy, zobaczymy, przyleci to nie wróci. Ameryka poniesie wszelkie konsekwencje i tak dalej. Cały czas szedłem zgodnie z oficjalną linią. Teraz wiatr wieje w drugą stronę i kurde, stałem się szpiegiem? Kto wcześniej uroczyście obiecywał, że pogrzebie wszystkich wrogów? Kto mówił o odpowiedzialności za pokłosie wizyty? Kto mówił, że poczekamy i zobaczymy? Kto mówił, że przyleci i nie wróci? Bo przecież nie internauci. Oficjele rozbudzili nastroje, rozpalili emocje, a ludzie podążali, machając flagami i nawołując. Teraz są nazywani siewcami wojny, keyboard warriorami, fałszywymi patriotami. Jeśli to nie dla was robiliśmy, to niby dla kogo? Wczoraj wieczorem wszędzie zaczęto oskarżać internautów, że są zbyt ekstremistyczni. Serio, chce mi się śmiać. To wyście sami mówili, przygotować się do walki, poczekamy, zobaczymy, nie będziemy łagodni. Gdy przyszło co do czego, wszystko zrzuciliście na internautów. Czy pozwolą mi to powiedzieć? Przed lądowaniem ten, który nie chciał ataku, był zdrajcą. Po lądowaniu ten, który chciał atakować, to szpion. Czy ktoś może złapał obu? W odniesieniu do zmiany narracji internauci zaczęli też przywoływać postawę i nastawienie do życia Akiu, bohatera książki Lusina, który zapominał o złych rzeczach, a w przegranej znajdywał sposób na pocieszenie się iluzją zwycięstwa. Duch Akiu będzie zawsze lśnił. Duch Akiu jest nieśmiertelny. Duch Akiu jest ciągle w nas. Duch Akiu, uhu. Pojawił się też drwiący z całej sytuacji hashtag raperka Wawa jedzie na Tajwan zapakować Pelosi na wynos i przywieźć ją na kontynent. W sumie nie rozumiem, czemu to taki dobry żart, ale może kogoś rozśmieszy. 你还要点面吗？ Inny ciekawy hashtag to mieszkańcy Tajpej krzyczą Pelosi, żeby spadała. Ciekawy dlatego, że Chińczycy widzieli, że protesty na Tajwanie były w dużej mierze złożone z małych grupek starszych osób i hashtag brzmiał, jakby został sztucznie wykreowany przez propagandę. Po co wykupiliście ten hashtag? Nie ma Chińczyka na Weibo, który by nie chciał, żeby Tajwan wrócił. Jak macie tyle pieniędzy, to pojedźcie na Tajwan wybrać mózgi tajwańskim separatystom. Nie uważacie, że ten hashtag jest zabawny? Tak duży region, tyle ludności. Gdyby wziąć z każdego zakątka po trochu ludzi tylko po to, żeby na nią przeklinali, to znalazłaby się ich masa. Ale jak to wygląda w rzeczywistości? Czy zachowanie Tajwanu w ostatnich latach naprawdę wskazuje, że chcą wrócić do ojczyzny?
Po co zakłamywać rzeczywistość takim hashtagiem? Nie trzeba nawet patrzeć, żeby widzieć, że to wykupione komentarze. Ten hashtag jest tak popularny, że jedyne co mogę powiedzieć to, że znowu widzę, jak Chińczycy sami siebie oszukują. Wiadomo, kto tam w rzeczywistości protestuje. Cenzura działa mocno. Mam nadzieję, że nie zablokują mi za to konta. Sami się oszukujecie. Wiecie, ilu jest na Tajwanie młodych, którzy nienawidzą kontynentu do bólu? Możecie zakrywać uszy i się łudzić, ale komiczne jest to zakłamywanie rzeczywistości i udawanie, że jest się jedną rodziną. Mówiąc o młodych Tajwańczykach, to tajwańska piosenkarka Hebe Tian stała się celem zmasowanej krytyki, ponieważ udostępniła zdjęcie, jakie spaghetti, które jest włoskie, a Nancy Pelosi ma włoskie korzenie, więc Hebe Tian popiera jej przyloty. Po pewnym czasie narracja internautów ustabilizowała się jednak na wspólnym konsensusie, że Chiny świetnie sobie poradziły z całą sytuacją. Mają teraz dzięki Amerykanom pretekst do reunifikacji Chin. Państwo jest ode mnie mądrzejsze, więc od początku mało się tym przejmowałem. Wierzę bezwarunkowo. 1. Straciliśmy twarz, ale zyskaliśmy uzasadnienie naszych działań. 2. Mały krok dla Pelosi to wielki krok dla Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. 3. Regularne loty myśliwców wokół Tajwanu i blokady przestrzeni powietrznej staną się nową normą. 4. Sankcje i reunifikacja militarna zgodne z prawem. W tym pokoleniu na pewno rozwiążemy problem Tajwanu. Przyznaję, że w dniu lądowania głośno wyrażałem swoje opinie. Mimo że w pełni uważam, że Pelosi powinna była umrzeć, to dzięki obecnym ćwiczeniom wojskowym myślę, że czas, kiedy odzyskamy Tajwan, jest bliski. Teraz już rozumiem. To jest wielka szachownica. Pelosi jest zaledwie małym pionkiem, a my mamy inicjatywę. Szacun dla władzy za fortel. To nie jest coś, co można dostrzec na pierwszy rzut oka. Oczywiście ten zwrot nie umknął niektórym. Jak pisał jeden internauta, po jednej nocy fermentu opinia publiczna w sprawie Pelosi odwróciła się o 180 stopni. Wczoraj czuli się skrzywdzeni i zhańbieni. Dzisiaj nagle, tracąc twarz, ugraliśmy uzasadnienie dla naszych działań. Okrążyliśmy i odseparowaliśmy Tajwan. Ta teza to ułuda i poklepywanie się po plecach, jak strusie zakopujące głowę w piasku. Tak nie powinno być. Zmierzmy się z hańbą i rozwiążmy problem. Robieniem sukcesu z tragedii tylko ukrywamy problem i nie osiągniemy oczekiwanego rezultatu. Ale koniec końców należy wierzyć w ojczyznę, wierzyć w działania partii, a wszelkie głosy krytyki zgłaszać, by zniknęły z internetu.